Witam wszystkich serdecznie. To znowu ja. Co się wydarzyło od Majorki? Dzisiaj jestem na Słowacji. Wyładowałem się w Faurecji. Przywiozłem maszyny pomocnicze do wtryskarek. Faurecja produkuje części plastyki do aut, gamę samochodówki. W trakcie wyładunku wyją syreny, auto na hali, wszyscy pracownicy muszą opuścić halę. Udajemy się do punktu zbornego, okazało się, że jakaś maszyna się zwyczajnie zapaliła i ewakuacja. Zagaszone, wyładowane. Mieliśmy możliwość odpoczynku, postawiliśmy się przy Tesco, zakupy, nawet była drzemka. Przestawiam się obecnie o 40 km w inne miejsce. Będę ładował się na Słowacji, na Czechy. Na jutro jest tylko o 5 rano, na jutro jest tylko 350 km. Wyrzutka i lecimy do Polski na serwis. Co się stało? No, stało się to, że mamy duży wyciek oleju. Ciężko jest go zlokalizować ze względu na to, że pęd powietrza powoduje, że w trakcie postoju kapie nam z tyłu gdzieś z okolic między sprzęgłem a skrzynią biegów. Przez noc, gdy nie ma pędu powietrza, kapie spod belki silnika. Także trudno jest określić, co to się dzieje. Zapala nam się też kontrolka EGC, gdzie auto w trakcie jazdy przechodzi wtedy w tryb awaryjny. Jedziemy wtedy 70-80, tylko trzeba stanąć, zapalić jeszcze raz, żeby błąd po prostu wykasować. Wczoraj taką sytuację miałem 5-krotnie. No to jest druga awaria już na tej trasy, no ale ta powoduje, że no niestety musimy zjechać na Opolski, bo jeżeli wyciek jest ze skrzyni, no to nie jestem w stanie dolewać oleju. Wczoraj do silnika dolałem 1,5 litra, co prawda. No ale ogólnie Iwek opali mi olej i tak mniej więcej co kółko 1,5 litry, 2 litry dolewam. Jest to normalne. Także trudno powiedzieć, czy po prostu to spowodował wyciek, czy po prostu zwyczajnie to, że robimy duże trasy w ciężkich warunkach i zwyczajnie ten olej auto nam przerzuciło. No jeżeli wyciek mamy ze skrzyni, no to jest duży problem ze względu na to, że nie jestem w stanie uzupełnić tego oleju i po prostu skrzynia nam się zatrze, stanie. Wracamy nie na kołach, tylko wtedy na lawecie, duże koszty, duża strata czasu. No wszystko jest, że tak powiem, wtedy do dupy, jak po męsku. Ciekawą sytuację mieliśmy też na Majorce. Padły mi akumulatory. Po raz 4 zabrakło w wiatrze fazy. Przed bramą, przed wjazdem do lotniska chłopaki przyszli, odpalili mnie z agregatu. Na kontroli się już silnik nie był wyłączany. Płyta lotniska, wyładowane auto. Dopiero o godzinie 13 nie było po prostu operatora wózka widłowego, który zrobiłby nam to wcześniej. Wyładowałby nas powiedzmy o godzinie 8, 9. Wtedy moglibyśmy wrócić, że tak powiem, o tej 10:30. Ale zostaliśmy na Majorce, w centrum nie mogliśmy oczywiście zostać, brak miejsc parkingowych i tak dalej. Znaleźliśmy sobie jakieś tam miejsce, poszliśmy na spacer, molo, fajne filmy. Może jak wiadomo uspokaja, bardzo lubiłem pustkę, takie spacery, bardzo mi się to podobało. Po zlocie na Barcelonę, przelot przez centrum, też wyszły bardzo fajne filmy. Barcelona jest taka fotogeniczna, w tamtą stronę lecieliśmy, że tak powiem,
szybko, żeby dostać się na prom, w żadnym wypadku, żeby się nie spóźnić, więc obwodnicą, tunelami, żeby to pokonać po prostu szybko. I tak to wyglądało. Weekend na Barcelonie. Była możliwość, żeby pojechać na plażę, na Gawę. Jest tam Repsol, duży parking, 350 metrów od plaży. Ale niestety nie powiodło się to, bo zaczęliśmy czytać o Gawie i okazało się, że tam są po prostu duże napady, kradzieże, cięcia plandek, niebezpieczne burdy. Odpuściliśmy sobie, a mówię, że sobie, bo weekend Barcelona to takie miejsce, że na każdym parkingu praktycznie są jakieś auta z Polski. Dużo po prostu jeździmy na Hiszpanię. Normalna sprawa. No i oczywiście, jakby to nie było, awaria w trakcie tego weekendu, awaria wody na Repsolu i do zwykłych, podstawowych załatwienia potrzeb trzeba było znowu auto odpalać, jechać na drugą stronę autostrady, bo z buta się nie dało, żeby skorzystać z toalet. No takie życie, taki jest transport. Zawsze coś się może zdarzyć. Zawsze coś się może zdarzyć. W tej chwili podstawiam auto pod załadunek. Stałem cały dzień tutaj na Słowacji po wyładunku na tej farmacji. Odpoczynek, jakieś tam zakupy, przespałem się, prysznic. Lecę się podstawić, jutro załadunek mam 5 rano, podstawiam auto 40 km, taki spacerek. 40 km, jutro 5 rano ładujemy, wjedziemy Skodę na Czechy, wyrzucamy i stamtąd lecimy na Polskę. No i tak to wygląda. No niestety przez to, że przez tą awarię wyciekł. Nie mogłem po prostu też zarzucić podkładów muzycznych. Także jest pod tym względem bieda. Filmy są suche, z podkładu wrócę to ogarnę. Dużo jest nagranych też, także będę dokładał. Zobaczymy, czy będę czekał na swoje auto, czy wyjadę innym. Wszystko, cała ta wiedza jest przed nami. Cała ta wiedza przed nami. Upalnie było w ciągu dnia. Auto ustawiłem sobie bokiem, żeby mieć przewiew, że tak powiem, wiatru przez kabinę. Zawsze tak robię. Pomaga. Furtki wtedy mogą być zwyczajnie pootwierane. Mamy jakiś komfort. Najgorzej mnie to spotkało kiedyś, gdy byłem w Portugalii. W słońcu było 48 stopni. Masakryczna pogoda była. Wtedy nie miałem żadnych możliwości, żadnego absolutnie wiatru nie było. Byłem w piekarniku. Chłochowiec. Wjeżdżamy do miejscowości Chłochowiec. Przejeżdżamy przez rzeczkę mostkiem. Raz brakło prądu. Auto w trakcie ładowania pokazywało mi, że bierze normalnie 38 prądu, że podaje akumulator, a po zgaszeniu auta
bateria mi pokazuje, że jest tylko 12,1. Próbowałem odpalić auto. Kontrolki przygasały. Zaczapał rozrusznik i to wszystko. Ale ogarnęliśmy sprawę. Deptaczek super. Brzegiem morza. O palmie mówimy oczywiście. Tak przeskakuję z tematu na temat. Ale wlec cały czas to samo, to też nudno. Dzień się kończy. Lecimy z wypłatami. Jak zwykle spokojnie, spokojnie. A tak w ogóle to dzisiaj jest Dzień Dziecka przecież. Dzień Curusiów, tatusia. Dzień pierunków. Dzieci odbierają to inaczej. Dzieci czekają na fanty. Ale to taki super dzień w ogóle. Dzieciaczki wyczekują tego dnia bardzo. Wiedzą, że cały jest dla nich. Tak jak Wigilia i choinka. Widać u nich po prostu wtedy to podekscytowanie. Co one dostaną? Co to będzie? Czy będą rózgi? Czy będą fanty? Oczywiście wiadomo, że rózgi nie ma. Więcej o tym jest rozmowy. Do fabularyzowania. To się mówi podbijanie stawki. Spokój, cisza, puste miasto. Wszyscy już doma. Typowe słowackie. To są peryferie miasta, ale jest to po prostu typowe. Jest to bardzo duża różnica między Polską a Słowacją, Czechami, Węgrami. Jeżeli jedziemy prowincją, ta różnica między Polską jest po prostu kolosalna. To jest przepaść. To jest przepaść. Te nasze miasteczka, prowincja, wieś, to jest zadbane. Są porobione chodniczki, elewacje, płoty odnowione. Jest bardzo duża różnica. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na to na filmach, które oglądacie. Ja wszystkiego po prostu, do tej pory niczego nie mówiłem, ale przepaść jest bardzo dużo, a z kolei nie odstajemy w ogóle od Włoch, nie odstajemy od Francji. Oni mają z kolei problemy zupełnie innego typu. Tam jest problem imigracji, uchodźców, tam jest problem tego, że tam jest bardzo niebezpiecznie, że ludzie boją się z kolei wieczorami wychodzić, zamykają się, regulują. Widać to. W żadnym wypadku nie ma tak jak u nas, że samotna dziewczyna gdzieś tam może sobie iść, nie ma czegoś takiego. Ludzie się zwyczajnie boją. A w Barcelonie ładowaliśmy drony. Drony wieźliśmy
pod Strasburg na Francję do XPO. Także ładunek taki też był, że trzeba było go po prostu zwyczajnie pilnować. Drony, całe auto drony. Tak z ciekawostki. Spod Strasburga wleciliśmy w kierunku Miluzy i tam zarzuciliśmy Faurecję, maszyny, o których mówiłem. No i jak zwykle na Faurecji atrakcja. Znaczy, no nie byłem zaskoczony, ale ja podejrzewałem, że to są zwyczajne kursy, że takie no nie kursy, bo kurs też widziałem, ale ćwiczenia, tak, ćwiczenia, że zwyczajne ćwiczenia. Takie coś miałem już na Francji, w fabryce, która produkowała drewno. Przyjechały 2 zastępy strażaków. W trakcie załadunku właśnie przechodziłem również zwyczajne ćwiczenia. Peposz. Innym razem z firmy, z której odbieramy drabiny i wozimy do Francji, nie do Francji, tylko do Szwajcarii, tam trafiłem z kolei na ćwiczenia BHP. Także takie rzeczy się zdarzają i to wbrew pozorom dosyć często. Wbrew pozorom dosyć często. Tak, Francja jest fajna, ale po Francji źle się jeździ. Ze względu na zwyczajny brak infrastruktury. Jest mało parkingów. Te parkingi, które już są nawet, no standard jest albo żaden, albo w ogóle, albo przeciętny, albo całkowicie beznadziejny. Na autostradach płatnych, tak, jest w miarę. Tych autostrad niepłatnych na Francji jest mało, one są oblężone. A jeżeli jeździmy landówkami, no to tam absolutnie nie ma. Po prostu nie ma. To są jakieś dzikusy, to są jakieś małe parkingi. No jest tam zwyczajnie stanąć niebezpiecznie, bo raz, że mogą okraść, mogą wpuścić gaz do kabiny, mogą napaść. Jeżeli chodzi o Niemcy, uważam, że Niemcy to, jeżeli chodzi o parkingi i działania wobec kierowców policji niemieckiej, to jest wręcz terror. I nie ma co się dziwić, że najwięcej kierowców brakuje w Niemczech. Ale dlaczego? No z prostego bardzo powodu. Co parking, co jakaś zatoczka, stoją policjanci, stoją cole, stoją bagi, którzy polują po prostu na transport. Polują na transport. Po prostu doją kierowców, doją transport. Jest to dodatkowy podatek, dodatkowy haracz od transportu dla budżetu niemieckiego. Ten budżet jest bardzo duży, dlatego że w trakcie pandemii, gdzie ten transport był bardzo ograniczony, Niemcy podali, jak bardzo zachwiał się wtedy ich budżet, wpływy do budżetu z powodu braku myta i braku dodatkowego podatku z sztrafów, czyli mandatów, kar. Także moim zdaniem nic dziwnego, że w Niemczech nie ma kierowców, no bo po co być kierowcą i dokładać się do niemieckiego budżetu co miesiąc, co chwilę? Po co się dokładać? Po co? Można mieć inną, spokojną pracę, gdzie tego zwyczajnie nie ma. Także pani Iwona Blacharczyk
zrobiła raport o parkingach, ale wydaje mi się, że zapomniała po prostu ująć tam terroru po prostu na kierowców przez policję. Przez policję, przez kontrolę, przez cole, przez inspekcję. Powinniśmy mieć dodatek za pracę w szkodliwych warunkach. To co powiedzieć, Słowacja, Landzik, jak w Polsce. Zieleń, przygoda, przyroda, wszystko jest tak jak u nas. Słowenia też jest krajem bardzo podobnym do Polski. Słowenia, oczywiście pamiętamy, że to jest przy Adriatyku, o tą Słowenię nam chodzi, nie o Słowację. Ale urbanistyka, miejscowości, miasteczka bardzo przypominają Polskę. Bardzo. Kolejna wichurka słowacka, do której wjeżdżamy. No i patrzcie co widać. Patrzcie jakie są pobocza. Patrzcie jakie są domki, jakie są elewacje. Czy to jest zadbane, czy to jest niezaniedbane. To wydaje mi się, że po tym widać po prostu dobrobyt ludzi i potęgę kraju. Że to jest najwłaściwsze odzwierciedlenie po prostu budżetu i stopy życia ludzi. A przede wszystkim komfortu psychicznego, bo jak mają komfort psychiczny, to im się chce to robić. W Polsce wydaje mi się, że poszło to w bardzo pozytywną stronę. Miejscowości naprawdę są zadbane. Bardzo lubię politykę i geopolitykę, ale niestety takie czasy nastały, że każdy powinien się tym zwyczajnie interesować. Każdy powinien mieć jakąś wiedzę. Jest masę mediów niezależnych, jest internet, jest gdzie szukać, jest gdzie czego słuchać. Powinniśmy mieć wszyscy świadomość. Czasy są niepewne, nieciekawe. Nie wiadomo co się stanie. Pogoda super. Na tą chwilę mam 19,5 stopnia, 20, a jedziemy w cieniu w tej chwili. Jest fantastycznie. Dolne Prowizny. Taką nazwę nosiła ta wichurka, którą właśnie minęliśmy, zostawiliśmy za sobą. Piąta rano ładunek. Nie jestem przyzwyczajony, dla mnie to jeszcze środek nocy. Ale oczywiście nie będzie żadnego problemu. Ale na samochodówce to
ładujemy i to jest bezpośrednio, czyli jedziemy prosto bezpośrednio na firmę, na wyrzutkę i dopiero po wyrzutce parking i pauza. No tak ma samochodówka. A balistykę też woziliśmy. Na Francji wieźliśmy mosty do transporterów opancerzonych. No nie takich wielkich, tych małych, takich 7,5 tonówek. 7,5 tonówek. Wieźliśmy zawieszenie pneumatyczne Michelina też do transporterów takich 7,5 tonowych na Hiszpanię. Także balistyka też się trafia. No nie taka typowa, no bo to nie robimy takiej partyzantki, że przewozimy gdzieś broń czy coś takiego, no, ale po prostu komponenty związane z produkcją. No przy wlocie na płytę miałem test na materiały pirotechniczne. Grywacz był, ale to normalne. Przy wlocie na płytę na Szwajcarię, na Zurich miałem taką kontrolę, że musiała zostać butla z gazem. Butla z gazem, teraz używam kuchenki ceramicznej, kartridże. Za butlę z gazem można zapłacić słono 140 euro na Niemczech bodajże za butlę z gazem bez korka. Jak jest palnik założony, to 130 euro za to. Pisałem Odynowi, żeby nie wbił się przypadkiem na taką minę, ale nie mam pojęcia, czy kolega Odyn czyta komentarze, czy nie czyta. Był wtedy bodajże na Chorwacji. No co, w weekend było gotowanie, jak zwykle. Kurczak pieczony z patelni w sosie pomidorowym, chili, makaron. Zostawiałem na kaszę. Chodzą ostatnio za mną kaszę, ale zostałem przegłosowany. Ale makaron też wyszedł. No co, takie upały, bardzo dużo płynów wychodzi. Woda, cola, fanta, takie rzeczy. Musimy się dobrze dowodnić. No sam niestety jestem, kurde, miłośnikiem kawy. Bez kawy nie działam. Zwyczajnie nie ma kawy, nie ma zapłonu.
No co, nie będę dalej przynudzał. Życzę miłego oglądania. Trzymajcie się ciepło. Ucałujcie swoje dzieciaczki. Z fantami oczywiście, jak żeby było inaczej. I miłego wieczora Wam życzę, miłego dnia. Do kolejnego vloga. Wszystkiego dobrego, cześć.